Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, leci mocny test regulatora MPPT od Red Odo 40 A 12-24 V 100 V z paneli, że tak powiem, można pod niego podłączyć i dzisiaj cisnę go na całego. Dodatkowo taki regulator jeszcze ma taki fajny monitoring, że sobie można tutaj wszystko przez Bluetooth podglądać. I tak, układ jest zapięty w 12 V. Podpięte do tego jest dwa panele. Teraz tak ładnie na nie świeci centralnie. Dwa panele po 435 W, także mamy 870 W podpięte. Regulator dopuszcza 600 W w takim układzie. Także idzie na fulla. Już wam pokażę, co tu się dzieje w ogóle. Możemy, stąd się zaczyna ogólnie, albo przelecimy całe menu od najważniejszych rzeczy. Tutaj nam pokazuje napięcie z paneli 55,1 V. Teraz napięcie na baterii nam pokazuje i już wam powiem, że przekłamuje o około 0,3 V, to co jest faktycznie na baterii, bo bocznik widzi to co jest faktycznie na baterii, a tutaj więcej. No nie wiem dlaczego tak jest, ale to przeważnie jest z wszystkimi falownikami, że przekłamują, nie tylko takie. Stopień naładowania baterii teraz ciśnie 38,7, przed chwilą szło 40 A. Także nie wiem, czy już nie zaczyna się ograniczanie, słuchajcie, właśnie przez to, bo regulator ma już 50 stopni, mimo tego, że jest tutaj w pomieszczeniu, ale tu się nie idzie dotknąć. Testy trwają dzisiaj od samego rana, także to co już naładował w baterię, jest przetwornica po prostu jest włączona i ten prąd jest odbierany, żeby cały czas układ mógł pracować, no, że tak powiem, na full. I tutaj jeszcze nam pokazuje kody błędów. To dokładnie nie wiem co to jest, powiem wam. I tutaj jest wyjście LOAD, także ile amper, ile watogodzin. Jak chcecie sobie coś poprzestawiać, to wystarczy kliknąć. Tutaj macie lit, żel, use, jakie tam sobie chcecie swoje ustawienie pod swoje baterie, jakie używacie. Później mamy jaki jest system 12 czy 24. Ja mam 12. Tutaj jest ładowanie do ile. Także widzę, że przekłamuje, jest ustawienie 14,6. Przy 14,4 jak dojdzie, to za chwilę obcina, bo już też zostało to przetestowane. A tak naprawdę to jest 14 V, 14,1 ustawione, czyli to jest dla LiFePO4 góra taka bardzo fajnie bezpieczna. I tutaj mamy też ustawienie do wyjścia LOAD, czyli tego wyjścia tutaj z regulatora, jeśli ktoś by chciał sobie tego używać. I tutaj mamy jeszcze stopnie Celsiusza, czy ma pokazywać, czy nie ma pokazywać. Dobra, klikamy, jest OK. I tak, dalej, słuchajcie, temperaturkę ma. Co nam pokazuje aplikacja? Pokazuje nam ile jest voltów. I tutaj fajnie widać, bo mamy tak z paneli idzie 55,2 V. Tutaj mamy amperaż 38, no prawie 39 A. Przedtem szło 43, ale spróbuję go jeszcze, że tak powiem, okłamać. Włączę przetwornicę. Przetwornica będzie wyciągać, bo nie wiem, czy sobie jeszcze dodatkowego jakiegoś zabezpieczenia nie uruchomił. Czy to coś nie zmieni? Za chwileczkę spadnie nam tutaj napięcie na baterii. Czy to coś nie zmieni w górę, czy tylko w dół? Jednak już widać, ogranicza po całości wszystko i nie chce więcej puścić. A szło nawet 43 A, powiem wam, aż się dziwiłem, ale później sobie obcinał. A nie, idzie 39,6, 16. Spada, napięcie spada. Jedne przedtem podeszło pod te 14 V i on już sobie tego pilnuje. A tutaj, a jednak nie. No, pod te 40 w miarę się trzyma. Także zostawiamy go w ten sposób. No i się hydrofor włączył, tu będę zakłócał. Dodatkowo mamy, mówiłem, także 39 A, 14,1 V na baterii i pokazuje nam ile idzie watów. 548, 547. Niby do 600 W, a jednak obcina już przy tych, po prostu przy takiej wartości. Tutaj mamy tematy LOAD, tutaj mamy ochronę też temperatury,
Także bardzo fajny temat. Tutaj mamy podsumowanie dzisiejszego dnia, czyli co się działo. Jak widzicie, voltaż 14,2 V tutaj najwięcej, najniższe 12,2. Dalej mamy dzisiaj ładowania, to już jest charge amount. Jak na chwileczkę wyłączyłem i przez to chyba mi się wydaje, że się zwiesił, bo 118 Wh to jest za mało na cały dzień. Chwilę wyłączałem, bo się zastanawiałem właśnie, czy mi się wiesza, czy cosik, i jednak poszło, widzę, w drugą stronę. Coś zgłupiał w którymś momencie, ale dobra, bo to przeważnie ma cały czas działać. Maksymalne ładowanie 590 W z paneli szło. Dodatkowo tutaj mamy też podgląd na kilka dni. Widzicie, już 3 kWh zostało wyprodukowane ogólnie przez ten zestaw. Nie wiem, skąd mi się te 3 dni wzięły, bo od wczoraj dopiero testuję. Tu go uruchomiłem przez 3 dni, tylko włączyłem i tyle. Coś sobie tutaj dziwnie pozbierał. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale trudno, musi być. I tutaj macie też taki wykres, żeby Wam pokazywało w drugą stronę. Także bardzo fajna rzecz, bo zlicza Wam kilowatogodziny, ile poszło w baterię, kilowatogodzin. I też sobie możecie podglądać po prostu tutaj, jak widzicie na historii, to co Was interesuje. No to tu najwięcej jest, jaka była największa moc i ładowanie. I to ładowanie właśnie gdzieś mi uciekło. Nie wiem, czy przez to, że bawiłem się tym wszystkim, ale sprawdźmy jeszcze, jakbym ją zamknął i otworzył jeszcze raz, bo może coś źle poczytał. Różnie to jest z tymi wszystkimi aplikacjami, z całą tą resztą. Aplikacja oczywiście jest w instrukcji obsługi, macie kod QR. Później szukamy 440, takiego czegoś. O, i wszystko nam tutaj teraz wyskakuje. No jednak coś pogubił. Powiem Wam, coś mi tutaj pogubił. Nie wiem, dlaczego on to zrobił, ale pogubił. No nie ma. Nie wiem dlaczego, ale nie ma. A dzisiaj bardzo fajnie ta produkcja szła. A z drugiej strony, już chyba wiem, co się stało. Tutaj czas. Nie mogę znaleźć, gdzie tu się czas przestawia. I 5. dzień, był 4, także jest 15. Nie wiem, na jaki to czas jest ustawiony. Może to jakiś chiński czas jest ustawiony. I to jest produkcja całościowa. Już wiem, dlaczego tak się stało. Bo tutaj widać, że jest produkcja konkretna. Mamy... Kurde, tutaj wypatrzeć, to jest normalnie masakra. No, muszę w to jakoś... Ja mam jeszcze inną taką aplikację z tego tematu i też ciężko się w to po prostu klika. Dobra, muszę poczekać, aż zniknie. Mamy 1,6, także prawie 2 kWh zostało z tego zestawu zrobione. Na tym lepiej widać. Może tutaj w tą kropkę kliknę, to będzie. O, jest. Prawie 2, 1842, także to jest to pełne. I już wiem, dlaczego tak się stało, bo kurde, nie wiem, na jaki czas po prostu jest ta aplikacja ustawiona, a tutaj nie ma za bardzo przystawiania chyba czasów, albo ja jeszcze tego nie wiem. I tutaj te hasła, to wszystko muszę się jeszcze z tym wszystkim pobawić, ale to już tak mniej ważne. Zawsze nas interesuje pełny temat. Dodatkowo testuję sobie od razu, słuchajcie, przewody do tego całego zestawu. 10 mm kwadrat są założone. Jak tu leci tym cały czas 40 A, to są ciepłe. I to takie dobrze ciepłe są przewody. Dodatkowo jest założony bezpiecznik 30 A, a idzie przez niego cały czas 40 A. Gdzie ja mam cęgowy? Będzie prościej. O, tutaj mamy. Cyk. Mamy DC. O, zobaczcie. Idzie 39 cały czas tutaj. Prawie 40 A sobie leci. A bezpiecznik ma z 50 stopni. I czekam, kiedy mi się spali. No ale przez jakieś 3 godziny na razie się jeszcze nie spalił. Może się ta płyta razem z nim nie zapali. Raczej nie powinno być takiego problemu. Także regulator jak na razie bardzo fajnie sobie działa. No to temperatura jego to jest najciekawszy temat, bo 51 stopni. Niech ktoś coś rzuci na górę. On ma zabezpieczenie, no ale jednak tutaj to paruje, jakby nie było. No i już może być nieciekawie, jeśli nie będzie miał dobrego przepływu. Czyli pasowałoby pod taki regulator nawet jakieś ze 2 wentylatorki zamontować. Jeśli on ma pracować cały czas na full. Tutaj nam podchodzi
14,2 V. Ja sobie z bocznika to wszystko obserwuję dodatkowo i nie wiem, czy za chwilę nie zacznie obcinać regulator. O, regulator, a nie, zobaczcie, teraz 14,6 V widzi. I już miga tutaj kontrolka. Przedtem go ustawiłem na 14,5 i wtedy inaczej się zachowywał. Widzę, że to włączenie, wyłączenie jednak zrobiło robotę i teraz te 14,6 pilnuje tutaj, ale na baterii jest 14,2 i to jest właśnie takie idealne do wyłączenia. Maksymalnie te 14,2 według mnie jest idealnie i zobaczcie, i obcina nam już 31 A. Teraz obciążenie mu włączymy. Tutaj się najlepiej to wszystko obserwuje, bo mamy w jednym kawałku. Przetwornica się włączyła. Leci sobie obciążenie 150, 600 W mniej więcej powinno iść obciążenia. Jest 600 W nam leci. I mimo tego, że regulator nam pcha 38 A, no to jeszcze brakuje i podbieramy 13 A z baterii w tym momencie. Ale tutaj sobie możemy cały czas podglądać, co nam daje regulator. No i regulator już się poprawił, z 35 na 39 z powrotem wskoczył, bo już ma te 14 V, także bardzo fajnie to sobie działa, bardzo fajnie obcina. Podoba mi się w tych regulatorach właśnie to, że można sobie dużo rzeczy ustawiać. Wystarczy, że klikniecie tutaj i tutaj macie przestawianie na lit, use, czyli swoje, cell, powiem wam, żelowe, ale wszyscy dzisiaj używają Life po 4. Tutaj mamy jakiś system 12 czy 24 V, także mamy 12. Przepraszam, jeśli powiedziałem kilka razy, że to jest przetwornica, bo cały czas mi się miesza. Mam w głowie przetwornicę i tak mi to wszystko zostaje. Regulator MPPT. Tutaj mamy właśnie to ładowanie ustawione na 14,6 V, także można sobie śmiało obniżyć na 14,5, 14,4, ale tutaj jest 14,6, a jak widzieliście, tam jest 14,2 i cały czas trzeba patrzeć, jak jest właśnie przekłamanie na przewodach. O, wszystkie regulatory niestety przekłamują przewody i cała ta reszta robi robotę. Możemy mu tutaj zejść troszeczkę na 14,4, także będzie ładowany teraz do 14 V. Ściągniemy mu obciążenie, zobaczymy, jak to dalej wyjdzie. I tutaj już jest wyjście load, czyli przy ilu ma się uruchomić, tak? Przy ilu ma się wyłączyć. I tutaj mamy jeszcze stopnie Celsjusza, czy mam nam pokazywać, czy nie, ale się nagrzał. Tyle wciskamy i wszystko mamy. Także bardzo fajny sprzęt, podoba mi się. Ja już taki sprzęt mam podobnego typu, tylko tamten jest 60 A, ten jest 40 A. No i na 12 V powiem, no kurde, to wszystko nam się tu grzeje. Ale zobaczcie, już tylko tyle, co wyłączyłem i już mamy 14,3 V. I już nam wszystko tutaj zaczyna obcinać. I nie wiem, czy w ogóle moc nie obciął. O, zobaczcie, nic. Wyłączył zupełnie. Także 0 A leci. Bateria też pokazuje, że jest 0. Obniżyłem tylko 0,2. Także trzeba włączyć obciążenie. I on sobie zobaczy teraz, w tym momencie, że jest pobór prądu. I za chwilę włączy nam z powrotem ładowanie, że tak powiem. Spada nam tutaj do 13 V, 690 V, 14 A, 14,4 V. O, i zaczyna się coś dziać. Nie, jeszcze nie. Jeszcze za mało. Stawiłem 14,4 i trzyma te 14,4. Nie takie proste teraz to, że tak powiem, w dół obniżyć. A nie, no zobaczcie czego. 14,3. Tutaj już jest 12,9 na baterii. A czego on widzi 14,4 cały czas? To mnie zastanawia. No, zaraz się tu pobawimy. 70. Może o więcej musimy po prostu spaść. No ciekawe. Ja to lubię takie tematy na bieżąco, jak są robione.
Chyba że się bezpiecznik spalił. Nie, bo by wtedy napięcia nie widział na baterii. By było jeszcze lepiej. No, czego ty się uruchomić nie chcesz? Czy się przegrzał? Nie, 46 stopni. Trochę ostygł. Odparował elegancko. Może ma jakiś czas po prostu sprawdzania. No nie, trzyma 14,4 cały czas. Tutaj widzi 14,3. Ciekawe, powiem wam, ciekawe. Bo tu już mam 12,9 do 13 V mam na baterii. Także tutaj też powinien widzieć takie napięcie. Tylko dlaczego tak się dzieje? No nic. Może ja tu coś poprzestawiałem. Jeszcze raz polecimy. Mamy linii 12 V. No nie, no 14,4 jest ładowanie. Elegancko. A czekajcie, bo ja nie wiem czy... Nie, to już jest... Ale podbijmy mu tutaj jeszcze to, tak z ciekawości. Nie, bo to jest start. To nic nie zmienia. No. Bo to jest wszystko od load. Ustawienie. Czego tak się dzieje? Czego on takie wysokie napięcie widzi cały czas? Powiem wam, no ciekawe, bardzo ciekawe. Dlaczego tak robi, a nie inaczej? Bo ja tutaj już ciągnę i to dosyć mocno ciągnę z baterii. 12,8, czyli on około 13 V widzi. Może mu 1 V musi aż spaść na dół. No nic, ciśniemy z bateryjki. Podniosę na 14,6 z powrotem. Co się stanie? Nie to. Wróćmy się dalej. 14,6. Tu mamy 14,4. No i nic nie idzie. No ciekawe, powiem wam, ciekawe. Tutaj nam wszystko ostygło. Elegancko. Czy się bezpiecznik przepalił? Kurde, nie wiem. Nic mi tu nie pokazuje kompletnie. Wyłączmy mu panele. Zobaczmy co się stanie. Jak wyłączę panele. Bezpiecznik się spalił. Upalił się bezpiecznik. Ja tu tak kombinuję. Jednak 30-amperowy bezpiecznik długo nie wytrzymał. Ale powiem wam, dobry test, bo teraz w tym momencie chodził na samych panelach. I nic mu się nie stało. Jak na razie wyłączył, odciął. Nawet nie odciął, bezpiecznik się pewnie po prostu upalił. Także zaraz temat do sprawdzenia idzie. No bo wyłączyłem panele i zgasł. Także powiem wam, bardzo fajnie. Tak klikam, o co chodzi. Dobra, daję mu 60 bezpiecznik. Tutaj jednak trzeba będzie założyć. No niestety, nie znalazłem większego, gdzieś mam, ale zgubiłem, muszę sobie dokupić bezpieczników. Założyłem z powrotem 30. No i pokazuje nam ładnie, tutaj 13,3 V. Tutaj nam pokazuje 13,2 V, także tutaj już by się teraz w tym momencie zgadzało. Dajemy mu panelisia, zapinamy. Widzi panel. I lecimy. 5,7 30 27 A 19. Chmurka jakaś przyszła, czy co? O, już się nawet aplikacja obudziła. 13,5 V. Nie, już ciśnie. 41,6. 13,9 V. Tu nam pokazuje 13,5, także cały czas po prostu przekłamuje. Przestawimy mu teraz jeszcze nie to, tak jak chciałem. 14,4, zatwierdzamy. Leci. Działa. Zobaczcie, test od razu
Jak się upali bezpiecznik, co się stanie? Nic się nie stanie. Regulator to przeżył, wytrzymał, szło, wszystko powyłączał. Także bardzo fajnie, ale podstawa, pamiętajcie, żeby najpierw podłączać stronę bateryjną, dopiero później PV. Fajnie, że jest zabezpieczony w tą stronę, super. Fajnie, że się udało to zrobić na bieżąco. Także chyba tyle. Zdał egzamin na 5, 6, 10, na co chcecie. Cały test. Jak ktoś poglądał do końca, to widzi, że, że jest to coś warte. Ogarnęło temat. Także temat fotowoltaiki małej oczywiście będzie. Teraz był teścik właśnie tego regulatora. Także w opisie filmu macie link do tego regulatora. No i do innych rzeczy, które tu się nie znajdują. Czyli też do przetwornicy, do bocznika, do baterii. Bo fajny zestawik, powiem wam, się z tego złożył. No i tyle. Także dzięki za kawy. Prawie 700 zł się już w kawa uzbierało. Suby, lajki jak to woli. Ja lecę z tematem dalej, także szczęścia, zdrowia, pomyślności i nie zakładajcie mniejszych bezpieczników, jak idzie z regulatora, bo wam się upali. Ja założyłem specjalnie dla testu i widzę też te 10 przewody. Kupię sobie bezpieczniki, założę właśnie tutaj. Pasowałoby przynajmniej 50 amperowy bezpiecznik i może przez to też będą się mniej grzać przewody. Testy, jeszcze raz testy. Ja się uczę na swoim tutaj na miejscu, także mogę popełniać błędy na bieżąco, żebyście wy już później ich nie popełniali. Także szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się i lecimy z tematem dalej.